Start. Yes. And then a person, if they want to talk or ask a question later, they can just unmute themselves. Okej. Więc za chwileczkę będzie możliwość, żeby zadać swoje pytania i wtedy, jak ktoś będzie chciał zadać pytanie, to prosiłbym o kliknięcie odblokowania mikrofonu. A tymczasem witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, po spotkaniu weekendowym. Myślę, że mnóstwo emocji, więc zapraszamy Oddmunda. Please, Oddmund, the stage is yours. Thank you very much, and I'd like to first thank all of you for the warm welcome and the great attitude you showed over the weekend. Na początku chciałem Wam podziękować za bardzo ciepłe przyjęcie, wysoką energię w trakcie tego weekendu. It was my first trip to Poland, and it will always be a good memory. To była moja pierwsza wizyta w Polsce i na zawsze zostanie niesamowitym wspomnieniem. So I hope those of you who were there also felt that you got some good value back. Więc mam nadzieję, że wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym spotkaniu, poczuły, że dostały dużo wartości z powrotem. And you have now probably used up that energy over the first 2-3 days. It's just on borderline as to how long that energy lasts if you don't use it. I prawdopodobnie jesteście na skraju tej energii, którą wytworzyliśmy w ten weekend. Po 3-4 dniach przeważnie ta energia zaczyna spadać, jeżeli czegoś nie robisz. And usually when we have these kind of events, the head is spinning on our way home or the first night and the first day, and we have all kinds of questions coming up. I przeważnie to, co się dzieje po takim spotkaniu, to w ciągu kolejnych dni być może spotykać się z różnymi sytuacjami, być może pojawiają się jakieś pytania. So that's why we thought it would be a good idea to have a follow-up call today. So and try to answer those questions if you have a few. Więc tak, po tym weekendzie mnóstwo informacji dostałeś, być może twoja głowa próbuje sobie to wszystko poukładać i dlatego uznaliśmy, że dzisiaj po 3-4 dniach po evencie będzie dobry moment, żeby spotkać się i porozmawiać o pewnych pytaniach, które być może się pojawiły na przestrzeni ostatnich dni. I'd like to say a special thanks to Gregory and Marlena before she left, and Damien and Andre and Dorota and all the teams behind them for arranging this super weekend. I chciałem podziękować w szczególności Grzegorzowi, Marlenie, Damianowi, Andrzejowi, Dorocie, Januszowi za pomoc w organizacji tego niesamowitego spotkania. And it's really pleasing for me to see what kind of great teamwork and great team you have over there. I chciałem też podziękować wszystkim osobom, które były w tym zespole, które to wszystko tworzyły i to po prostu widać, jak niesamowity zespół tworzycie w Polsce w tym projekcie. So we have limited this evening to 2 hours. Więc ograniczyliśmy dzisiejsze spotkanie do 2 godzin. So with translation, that gives you 1 hour of content. Więc z tłumaczeniem daje to 1 godzinę. And one thing that it has taught me over the past 17-18 years in network marketing is that speed is everything. I to, co zrozumiałem w swojej 16-17-letniej karierze w network marketingu, to, że szybkość jest tutaj wszystkim. There are some people that sometimes like to go easy and do it slow and steady. I oczywiście są osoby w tym biznesie, które wchodzą do niego i lubią robić rzeczy powolutku. And you're more than welcome to do that. I oczywiście, jeżeli tak chcesz to robić, to prosimy bardzo. But we wouldn't be doing our job if we didn't make you aware of the fact that you can do a lot better if you speed up a little bit in the beginning. Ale nie zrobilibyśmy dobrze swojej pracy, gdybyśmy cię przynajmniej nie poinformowali, jak ważne i ile korzyści możesz mieć, budując to wszystko szybko na samym początku.
Now, speed leads to many things. Ponieważ szybkość prowadzi do kilku rzeczy. When you're really busy, you don't have time to worry. Jeżeli naprawdę jesteś w działaniu i jesteś zabiegany, to nie masz czasu na zamartwianie się. When you're really busy and on a high frequency and high speed, you don't really have time to dwell on all the people saying no to you. Jeżeli naprawdę jesteś cały czas w działaniu, to tak naprawdę nie przejmujesz się takimi rzeczami, że ktoś ci mówi, że nie chce tego. See, if you in a week speak with 3 people and one of them say no and the other one was really annoyed at you, that's a big chunk of your business. Ponieważ jeżeli porozmawiałeś po weekendzie z 3 osobami na przykład, jedna powiedziała nie, druga była wkurzona na ciebie, a jedna powiedziała tak, to de facto do statystyki sprowadza się ten cały biznes. If you talk to 30 people in a week, there will be enough people that you will find positive so that you don't need to worry about the other ones because you don't have time. Natomiast jeżeli zamiast 3 osób w tygodniu porozmawiasz z 30 osobami w tygodniu, to nie będziesz miał nawet czasu, żeby przejmować się tymi, którzy nie mają czasu, żeby się tym zająć. But even more important, the things we do a lot of, we usually become good at. Więc chodzi o to, że rzeczy, które robimy często, stajemy się w nich dobrzy. One of my best mentors ever, Bob Proctor, he always said that repetition is the key to all learning. Jeden z moich ulubionych mentorów, z którym pracowałem, mój przyjaciel Bob Proctor, mówił, że powtórka prowadzi do nauki wszystkiego. So if we make one call per day to a new person, and then another call the next day, and maybe the 4th day in a week, we never become really good. Więc jeżeli w jeden dzień zadzwonisz do jednej osoby, za 2 dni zadzwonisz do drugiej osoby, a za kolejne 3 dni zadzwonisz do trzeciej osoby, to nigdy nie stajesz się w tym dobry. That's like learning to ride a bicycle, and you just try it once, and then you wait a couple of weeks and try it the second time. To trochę tak, jakbyś próbował nauczyć jeździć się na rowerze. Spróbowałbyś dzisiaj raz, potem spróbował kolejny raz po tygodniu, a potem kolejny raz po 2 tygodniach, to nigdy byś się tego nie nauczył. It's like starting all over every time. To musiałbyś zaczynać od początku cały czas. So therefore, speed and the amount of work you do the first 3-4 months is very valuable. Więc szybkość i to, z jaką szybkością zrealizujesz swój pierwszy miesiąc, 2, 3, jest bardzo wartościową rzeczą. You would generally become better and better at what you do. Bo będziesz stawał się coraz lepszy i lepszy w tym, co robisz. Now, another thing with doing a lot of work is that you would faster find the people you want to work with. I dobrą rzeczą, kiedy na początku robisz więcej pracy, jest to, że szybciej znajdziesz osoby, z którymi chcesz pracować. And the sooner you find a person or 2 or 3 to work with, suddenly you are 3-4 people in your group working at the same time. A nagle, kiedy znajdziesz 2, 3, 4 osoby, z którymi chcesz to budować, nagle są 4 osoby w twoim zespole zamiast tylko ty. And if each one of you, 4 or 5 people, find 4 or 5 people the next week, you're suddenly 25 people. A jeżeli te 4 osoby nagle znajdą swoje 4 osoby i one znajdą swoje 4 osoby, no to nagle pojawiają się coraz większe liczby w kolejnych tygodniach i miesiącach. And those of you who have worked in network marketing and done well before, you know what I'm talking about, but for a person who hasn't, they have to be taught this. A osoby, które pewnie już znają network marketing, rozumieją tą zasadę, ale osoby, które być może dopiero startują, nie rozumieją tego, więc to zwyczajnie trzeba wytłumaczyć. So I'm not really just talking to you who has network marketing experience, because you would know what I'm talking about. You know how important it is to speed up in the beginning. Więc nie mówię tylko do osób, które mają doświadczenie w network marketingu, ponieważ jeżeli masz doświadczenie, to rozumiesz, jak ważna jest szybkość, szczególnie na samym początku. I'm talking just as much to the person you talk to.
Więc ja mówię równocześnie do osób, którym ty przedstawiłeś ten temat, twoich partnerów. Because it's not enough that you do it, but that you also teach it so that other people do the same. Ponieważ nie wystarczy, żebyś tylko ty to robił, ale żebyś nauczył kolejne osoby, żeby mogły robić to samo. Now, there's another and maybe most important reason why it is very smart for all of you to speed up over the next few weeks. Jest kolejny powód, dlaczego to było rozsądne, żeby każdy z was przyspieszył na przestrzeni kolejnych kilku tygodni. I was talking to a group of people in Singapore today, Rozmawiałem dzisiaj z grupą osób w Singapurze and did a business presentation to them. Zrobiłem dla nich prezentację biznesową. I was sitting in southern Spain. Siedziałem sobie w Hiszpanii. I was using this tool that we're now using, and I did a presentation, a webinar, PowerPoint presentation for people in Singapore. Używałem tego narzędzia, z którego teraz korzystamy, i pokazałem im slajdy osobom, które były na prezentacji w Singapurze. Let me just give you a few things, just a few, I think, are very good arguments for why it is so important to speed up. Więc podam ci jeszcze dwa argumenty, żebyś naprawdę zrozumiał, dlaczego to jest takie ważne, żeby przyspieszyć na samym początku. And I think also that these points that we're now going to make would help you in inviting people to have a look at this in Poland. I uważam, że te punkty pomogą ci, żebyś w rozmowie z osobą, którą chcesz, żebyś temu przyjrzała, będą kluczowe. So whether I'm now taking some highlights out of my presentation. Więc ja teraz nie wyciągam jakichś fragmentów mojej prezentacji, But you can also use the same and condense it to a 1-minute thing where you invite a person. ponieważ możesz to skondensować do 1 minuty, w trakcie której zapraszasz drugą osobę. So what I talked about was, for example, these things. Więc rozmawiałem o takich rzeczach. We have an opportunity that contains breakthrough science for health. Mamy tutaj okazję związaną z potężnym przełomem, jeżeli chodzi o zdrowie. This has been proven beyond any doubt. It's not a science to be proven, it is a proven science. To jest udokumentowane ponad wszelką wątpliwość, więc to nie jest nauka, której trzeba dowodzić, to jest nauka sprawdzona ponad wszelką wątpliwość. About almost 20 years ago, actually a couple of people won the Nobel Prize for talking about the importance of redox signaling molecules. De facto 20 lat temu kilku naukowców dostało Nagrodę Nobla za opisanie, jak ważne są te molekuły i ich funkcje. More than 10,000 peer-reviewed articles have been written in medical journals about it. Ponad 10 000 prac naukowych w medycznych magazynach na ten temat. More than 1,200 books have been written about it. Ponad 1200 książek, które napisano na ten temat. But ASEA, with Dr. Gary Samuelson and his team, are the only ones in the world that have cracked the code. Ale ASEA i zespół Gary'ego Samuelsona to są jedyni naukowcy, którym udało się rozszyfrować tą zagadkę i złamać kod. They are the only ones that were able to not only produce redox signaling molecules, but also stabilize them outside the body. Jako jedynym na świecie udało im się stworzyć możliwość wyprodukowania tych molekuł poza ciałem, ale w ustabilizowanej formie. And this means that we can provide a supplement that impacts all our body systems. A to oznacza, że możemy teraz mieć do dyspozycji suplement, który wzmacnia funkcjonowanie każdej części naszego ciała. Sounds almost too good to be true. I to brzmi wręcz zbyt pięknie, żeby było możliwe. But it is. But it is? But it is true. Ale to jest prawda.
Because ponieważ everything has to do with cellular health. wszystko się sprowadza do zdrowia komórkowego. So here we are, we have all Więc mamy something tutaj, that all need. więc mamy tutaj coś, co każdy z nas potrzebuje. Not only do everyone need it, but very few people have it. And in Poland, nearly nobody has it. A jest to coś, co nie tylko każdy potrzebuje, ale w Polsce praktycznie nikt o tym nie słyszał. And we are the only ones that can provide it. Jesteśmy jedynymi osobami, które mogą im to dostarczyć. Now, if you think, if you have something that every person needs, I teraz pomyśl, jeżeli masz coś, co potrzebuje każda osoba, that nobody has, ale nikt tego nie ma, and you're the only one that can give it to them, a ty jesteś jedyną osobą, która może im to dać. that speaks opportunity. To nazywa się okazja. We're expanding globally. We're in 26 markets. We're opening 5-6 new markets this year. Powiększamy się międzynarodowo, otwieramy 5-6 nowych rynków w tym roku. And we're building a distribution channel also in Poland. I budujemy model dystrybucji również w Polsce. This is why you have been invited to have a look at this. I właśnie do tego zostałeś zaproszony, żeby się temu przyjrzeć. We're building it with speed. We're building it fast. We're building it to create a momentum to get these products out in the market as soon as possible. Budujemy to szybko, budujemy to z energią, budujemy to z rozpędem, żeby dotrzeć do jak największej ilości ludzi w możliwie jak najkrótszym czasie. So we are, and you are, looking for people that can make quick decisions. Więc ja szukam i ty szukasz ludzi, którzy potrafią podjąć szybką decyzję, That based on trust and based on intuition and based on the information you've been given can make a decision quickly. w oparciu o informacje, intuicję oraz to, czego do tej pory ty doświadczyłeś, In order to then find out how or what to do and how to do with it. oraz żeby taka osoba chciała dowiedzieć się, co z tym zrobić i jak to zrobić. Now, think about this. When you're inviting people to take part in this, what the benefits they have of joining us versus the risks they are taking. I pomyśl w ten sposób, kiedy druga osoba, z którą rozmawiasz, rozważa dołączenie do tego projektu, to jakie mają ryzyko, które ponoszą oraz jaką mają wartość, na której im zależy. First of all, you're early in a new market. Po pierwsze, jesteście na bardzo wczesnej fazie otwierania nowego rynku. So what we're trying to do is to educate you so that you understand that you are one of the first movers on the market. Więc chcemy dokładnie każdego z was nauczyć, jaka szansa jest związana z tym, że jesteś pierwszą osobą na sytuacji, gdzie otwierasz nowy rynek. We're trying to educate you so that you're not only one of the first in the market, but that you're also aware of the fact that you're one of the first in the market. Więc chcemy nauczyć cię i wyedukować, żebyś nie tylko rozumiał, że jesteś pierwszą osobą na rynku, ale również żebyś był świadomy tego, że jesteś pierwszą osobą na rynku. In 1988, I was at a business exhibition in Boston. W 1988 roku byłem na pewnym spotkaniu, na pewnej wystawie w Bostonie. And with a friend of mine, I was walking over to a booth where two young guys were sitting there writing on a big white box. I podeszliśmy sobie do stanowiska, gdzie było dwóch chłopaków, którzy coś pisali. The pieces had just come to Norway 3-4 years before, so I knew how a PC looked like, but I'd never seen a white box like that. I wiedziałem już o komputerach stacjonarnych, ale nie widziałem nigdy takiego białego pudełka. So I asked, what is that? Więc zapytałem, co to jest. And he said, that's an apple.
A on mi powiedział, to jest komputer firmy So Apple. we started laughing because he said, apples, we eat apples in Norway. What kind of apple is this? Więc zaczęliśmy się śmiać, ponieważ powiedziałem mu, że w Norwegii jabłka to my jemy, a co to jest za jabłko komputerowe? See, when you are new on the market with an innovation, three things will happen. You go through three phases. Ponieważ kiedy jesteś z czymś nowym na rynku i to w fazie innowacji, to zdarzą się trzy rzeczy. Number one, people try to ridicule you, have fun with you, or make fun of you. Po pierwsze, ludzie się będą śmiali, będą próbowali bagatelizować to, czym się zainteresowałeś. And when they see that doesn't work, then they try to argue against you, proving you wrong. A kiedy to nie zadziała, to będą próbowali się z tobą kłócić, żeby udowodnić ci, że nie masz racji. And then eventually, when about 3% of the population of a country or region accept it, then you have the acceptance phase, and that's when everybody agrees that this is a good thing. Natomiast kiedy ilość osób zainteresowanych w kraju sięga już około 3%, to w tym momencie dzieje się magiczna rzecz i nagle wszyscy chcą tego używać. So here we are in 1988, and we start making fun of these guys. Więc my w 1988 roku nabijaliśmy się z tych ludzi, co mieli komputer Apple. And one of the guys even said, you know, this is interesting actually. You make fun of us, but it doesn't look like a PC, but it's fun and easy and simple. And I think we'll even put money into this. Natomiast oni mówili, no widzisz, ty się z tego śmiejesz, sobie żartujesz. Natomiast nam, mówicie, podoba się ta koncepcja i my nawet rozważamy, żeby zainwestować w udziały tej firmy. And we were just poor students, so we thought we'll save the money for something more fun. A ja z moim przyjacielem, z którym tam byłem, byliśmy studentami, więc uznaliśmy, że zaoszczędzimy sobie pieniądze i wydamy je raczej na coś innego. If I just had put in half of my student loan that year into those stocks, I would have been a multi-millionaire in dollars today on that alone. Gdybym włożył to chociaż połowę swojego kieszonkowego wtedy, którą dostawałem jako student, udziały tej firmy, to teraz byłbym multimilionerem z tymi udziałami, które wtedy bym nabył. So see, it's not enough to be at the right place at the right time. Ponieważ to nie wystarczy, żeby być w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. You also have to be aware of the fact that you are at the right place at the right time. Musisz również uświadomić sobie, że ty jesteś w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. Now we're asking you just to believe us because we have done many years of network marketing at top level. Więc po prostu chcę, żebyś mi zaufał tej materii, ponieważ ja spędziłem 17 lat w tej branży na najwyższych stanowiskach. And we ask you to trust us when we say that we have something really special here. I chciałbym po prostu, żebyś zaufał nam, kiedy mówimy ci, że mamy tutaj w rękach coś bardzo, bardzo wyjątkowego. And not only that, but Pączka nie zjadłeś? we would suggest that you would run with this like crazy now over the next couple of months. I to, o co cię proszę, żebyś wykorzystał ten moment i żebyś zwyczajnie ruszył z tym na przestrzeni kolejnych kilku miesięcy. Because you're more or less alone now in Poland. Ponieważ teraz jeszcze jesteś samiutki w Polsce. Over the next 2-3 months, if you do the job over the next 2-3 months, you can own the whole Polish market. Ale jeżeli zrobisz swoją pracę na przestrzeni 2-3 miesięcy, to możesz być kimś, kto ma pod sobą większość Polski. It could take 1 or 2, maybe 3-4 months, and then they will open up for every person in the world to do the same. I to może potrwa jeszcze 2-3 miesiące, a po tym okresie firma otworzy tą opcję dla każdego na świecie, żeby mógł zrobić to samo. So what we will do together is to build a team that has such a strong infrastructure and support system that you have the best ability to succeed.
Więc to, co zrobimy, to jako zespół stworzymy takie zaplecze szkoleniowe i takie fundamenty edukacji i systemu, które pomogą Ci osiągnąć z tym ogromny sukces. A place where you can grow and where you can develop yourself. Tworzymy dla Ciebie miejsce, gdzie będziesz mógł się rozwijać. But we can only do so much. We can only put everything in front of you. Natomiast my możemy zrobić wiele rzeczy i położyć je gotowe przed Tobą, But you will have to do the job yourself. ale Ty musisz wykonać swoją pracę, skorzystać z tego. The daily work and the hours you put in every day is the foundation of your business. To, co robisz każdego dnia, to jest fundament Twojego biznesu. Now, we will have another event 5 weeks from now, four weeks from now, more or less. I będziemy mieli kolejny możliwość spotkania, kolejny event za około 5 tygodni od teraz. And I just saw the headlines. I think Gregory has already sent out an invitation here. I z tego, co widziałem, to już zostało otworzone nabory na to spotkanie. I didn't understand the whole invitation, but I saw my name on it, so I guess I'm supposed to be there. Nie rozumiałem polskiego na zaproszeniu, które dostaliście e-mailowo, ale widziałem swoje nazwisko, więc ja też tam będę. And I very much look forward to that. I bardzo się cieszę na to spotkanie. I saw that Gregory is now going to visit. Is it 6 cities in 6 days or 8 or I 8 cities? widziałem już, że będzie trasa po Polsce, gdzie Grzegorz i liderzy będą przedstawiali temat w 8 miastach. Please understand and please teach your teams that he's not doing that to do the job for you. I chcę, żebyście wytłumaczyli swojemu zespołowi, że te spotkania nie odbywają się tylko po to, żeby, but to do the job with you and support you and give you infrastructure to support your daily work. żeby nie robiły tych rzeczy wszystkich, które musisz zrobić za ciebie, ale żeby wspierały to, co robisz w twoich codziennych działaniach. And I understand Andrew is doing some webinars as well. I jak rozumiem, Andrzej też będzie prowadził webinary dla was. Again, it's to support your daily work, not to do the work for you. Więc to wszystko liderzy robią, żeby pomóc ci twoje codzienne działania, które robisz, a nie zrobić coś za ciebie. And I encourage you to not only understand this for yourself, but also to take this important advice to also teach others that you bring in, that they do their own job. Więc chciałbym, żebyś nie tylko ty zrozumiał to, ale również żebyś uczył osoby, które zapraszasz do tego biznesu, żeby robiły swoją pracę, ponieważ są odpowiedzialne za swój sukces. It's good that you can mute here. I brought a couple of bugs home from Norway or Poland or Sweden or wherever I was. Przywiozłem małe przeziębienie z Norwegii, Sztokholmu, czy gdzie byłem w ostatnich dniach. So it's actually perfect that we do translation so that I have a chance to coffee every once in a while. Więc dobrze, że robimy to spotkanie z tłumaczeniem, to mogę czasem odkrztuśnąć sobie. But I look forward to recovering and to coming back to Poland. It is a great pleasure to be there and I look forward to many more meetings. Ale teraz regeneruję się, już nie mogę się doczekać na kolejne spotkania w Polsce z wami. Now, we have $3 trillion markets. Na SEA mamy rynki warte kilka trylionów dolarów. We have a great compensation plan. Mamy świetny plan kariery i plan wynagrodzeń. We have products that are unique, patented. Mamy produkty, które są i unikalne, i opatentowane. We have a solid company with very good owners and management. Mamy firmę z bardzo dobrym zarządem i z bardzo dobrymi ludźmi, którzy zajmują się jej rozwojem. The company owns its factory and owns its products and technologies. Firma jest właścicielem swoich produktów oraz jest właścicielem fabryki.
the factory is dimensioned for 10 times more sales than what we have today. Fabryka została powiększona 10-krotnie do sprzedaży, którą mamy obecnie. They have invested a lot of money, millions of dollars, into the state-of-the-art back office infrastructure, IT system. Zainwestowali kilkanaście milionów dolarów w najwyższej jakości system do zarządzania biznesem, który jest teraz wdrażany. And the final startup of that system, it's a transition, but now the final cutover will be in a couple of months. I teraz za kilka miesięcy będzie już całkowicie wdrożony w życie. And all of this together means that you have been very, very fortunate. A to wszystko znaczy, że każdy z was miał bardzo dużo szczęścia. That you now pick up on this in Poland exactly today or the coming weeks and months. Że dokładnie teraz trafiliście na ten temat w Polsce i wdrażacie to już wszystko z kompletnie wszystkimi rzeczami gotowymi. As I mention every now and then, I've had the pleasure of looking into a couple of hundred companies in different industries as a management consultant. I tak miałem okazję wam powiedzieć, ja zaglądałem do kilkuset różnych firm jako konsultant biznesowy. I've also been a top executive of a large company. I've seen it from the inside. I również zarządzałem bardzo dużą firmą, którą miałem okazję zobaczyć od wewnątrz. And I can tell you honestly that I've never ever seen a better timing of any opportunity, any company in any industry that I've been before than this. I mogę ci powiedzieć, że nigdy nie widziałem tak potężnej szansy związanej z timingiem, z czasem, z firmą, z branżą oraz technologią, jaką widzę w przypadku ASEA. So here's a challenge. Więc z jednej strony, a z drugiej strony jest tutaj pewne wyzwanie. We had a fantastic team there last weekend of approximately 60 people. Ponieważ w ostatni weekend mieliśmy fantastyczny zespół 60 wspaniałych ludzi z Polski. And I think those who were there got good value with them home. I myślę, że osoby, które były tam, przywiozły ze sobą sporo wartościowych rzeczy. So the question, or what you should be telling yourself then would be, Więc pytanie, które powinieneś sobie teraz zadać, what if I had 10 more of my people there? co jeśli miałbym na kolejnym spotkaniu 10 osób więcej tym razem? Or as Marek said, next time I'm going to have 50 more of my people there. Albo tak jak Marek powiedział, ja będę miał 50 osób osobistych na kolejnym spotkaniu. I think I heard that anyway. Tak mi się wydało, że Marek to mówił. Now, whether you bring 10, 20, 30, or 40, or 50 more, Natomiast czy I would encourage you to set a goal. Natomiast bez względu na to, czy chcesz wziąć ze sobą 10, 20, 30 czy 50 osób, to zachęcam cię, żebyś postawił sobie taki cel. I would encourage you to set a goal right now, tonight, how many people you want to have with you from your team to that event. Do tego, żebyś dzisiaj na tym spotkaniu podjął decyzję, ile ludzi chcesz wziąć ze sobą na najbliższy event. Not for me or for Gregory, but for yourself. I nie dla mnie czy dla Grzegorza, tylko dla samego siebie. And more than anything, for them. I tym bardziej zrób to po prostu dla tych ludzi. Because you know that you're not pushing or pressuring them to go to that event. You're actually giving them a present, more or less. Ponieważ wiesz, że nie musisz kogoś przekonywać, żeby jechał z tobą na to spotkanie, to tak naprawdę wiesz mu prezent, żeby z tego skorzystał. I never really think of taking money from people for the products or the opportunity. Nigdy nie myślałem o tym, że biorę od ludzi pieniądze, żeby kupili ten produkt albo żeby weszli w tą szansę. Every time I walk into somebody's home or meeting somebody in a cafe, I think of God, how lucky they are. Za każdym razem, kiedy rozmawiam z kimś, czy w domu, czy w kafejce, czy prowadzę rozmowę online, zawsze zastanawiam się, czy ta osoba zdaje sobie z tego sprawę, ile ma szczęścia.
how incredibly fortunate you are to be able to meet with me today. Jak wiele szczęścia ma to, że trafiła na mnie i mam okazję przekazać jej te informacje. If you only knew how big an opportunity you're just been given. Jakbyś tylko zdała sobie sprawę, jak duża jest szansa, na którą właśnie trafiłeś. And then I do my utmost to explain the opportunity to the person so that they understand. A potem staram się wytłumaczyć tą szansę drugiej osobie, żeby naprawdę zdała sobie z tego sprawę, czym to jest. I want to make sure that at least they know what they're saying no to. Więc przynajmniej chcę się upewnić, że jeżeli powiedzą nie, to wiedzą, czemu powiedzieli nie. And I hope I'm doing it so well that they feel almost stupid if they don't at least try it. Mam nadzieję, że uda mi się to wytłumaczyć tak, że ci ludzie poczują się głupio, jeżeli co najmniej tego nie spróbują. Because I truly feel this is the opportunity of a lifetime. Bo ja naprawdę w sercu uważam, że to jest szansa, która zdarza się raz w życiu. And therefore I would never ever feel ashamed of asking people to join this business and to invest in the products. I dlatego nigdy nie będę się wstydził tego, że proszę pod koniec spotkania osobę, żeby podjęła decyzję, żeby dołączyła do nas lub przynajmniej zainwestowała w swoje zdrowie. So with that as a little introduction, now you had time to think of which questions you might have. Więc to było małe wprowadzenie, żeby dać ci trochę czas, żeby zastanowić się, jakie pytania możesz mieć po ostatnim szkoleniu weekendowym. So the rest of this call will be to catch up with some questions and answers. So if you have a question, please just... Więc resztę tego spotkania poświęcimy na wasze pytania, jeżeli ktoś z was ma pytania, więc czuj się swobodnie, żeby uruchomić swój mikrofon i przejdziemy do waszych pytań. So when you do, please unmute yourself down in the left-hand corner. There's a little microphone. And when you have asked your question, please mute yourself again so we have a clear line. Więc jeżeli chcesz zadać pytanie, to odblokuj swój mikrofon, naciskając guzik po lewym dolnym rogu i kiedy skończysz ze swoim pytaniem, to proszę zablokuj swój mikrofon, żebyśmy mogli na nie odpowiedzieć. Okay, we're open to questions. Więc zapraszam was do zadawania pytań. And hopefully not everybody at the same time, because then we cannot hear it. I nie wszyscy naraz, proszę, bo wtedy będziemy ciężko mieli z usłyszeniem pytań. Any questions? Czy jakieś pytania są? To może ja zacznę. Proszę Emila? bardzo. No, ja codziennie rozmawiam z kilkoma osobami i na żywo, i na Facebooku. I no niestety, nie wiem dlaczego, ale dokładnie jest taka ściana. Ludzie nawet do końca nie posłuchają, tylko od razu krzyczą, że to ich nie interesuje, że to jakaś piramida, że po prostu kolejna firma jakaś, która chce ludzi oszukiwać. To poczekaj, przetłumaczę teraz. Aha. I spoke with few people face to face and some on the internet, but there is a really huge barrier that people are not interested, not really want to get some more information. They have a belief that it's a scam, it's a pyramid, and stuff like that. Mm-hmm. No i właśnie nawet czasem nie chcą do końca wysłuchać. Dzisiaj they don't even want to listen to the whole thing. mam taką znajomą bardzo sympatyczną z Niemiec, taką facebookową, ale często rozmawiamy. Ona jest również weganką, tak jak ja, i ostatnio jest w bardzo silnej depresji po śmierci ojca, a w ogóle ma jeszcze inne schorzenia też. I have a friend who I speak with regularly on Facebook and Skype, and she is depressed because she lost somebody. No i właśnie dzisiaj nawet trochę posłuchała, ale powiedziała, że to w ogóle ją nie interesuje,
bo to jest jakaś kolejna piramida i to są oszustwa i tak dalej. So she Ja listened. bym chciała jej pomóc i nie mogę. Poczekaj. So she listened to some of the presentation, but she thought, well, it's a pyramid and I don't want to get involved in it, and she was very skeptical. Okay? Okay, so the question is then, Więc pytanie jest jakie? No, nie wiem, czy to jest moja wina, czy ja coś źle robię, że... Am I doing it in a bad way? Czy po prostu u nas ludzie mają taką mentalność, przez którą Or trudno is się it that przebić? in Poland people have a kind of mentality? yeah, it's probably the last thing. It's probably that it's very special in Poland. Prawdopodobnie ostatnia rzecz to prawdopodobnie jest wyjątkowo w Polsce, No, I'm just joking. ale tylko żartuję. I talked with a few people. I don't remember if we said it to everybody, but we talked in a group, maybe at the table over the weekend. Miałem okazję porozmawiać ten weekend w grupce przy stole. That I've been in probably 25 countries with network marketing over the past 18 years. Byłem w 25 krajach pracując w branży network marketingu przez ostatnie 17-18 lat. And I've been to many different cities within every country that I've gone to. I byłem też w wielu miastach w danym kraju, który odwiedzałem. And I've met people from many more different places. I I think Marek has now shared his screen. Marek, chyba udostępniłeś swój ekran, jakbyś mógł wyłączyć to. Na dole gdzieś pewnie będzie guzik. Okay. Very good, thank you. Dzięki. And no matter where I've been, Nieważne, there's always a person who comes up to me and says that I should be careful with what I'm saying exactly there because they're so special. To zawsze zdarza się, że podchodzi do mnie jedna osoba przynajmniej i mówi, no uważaj co powiesz, bo to są naprawdę wyjątkowi ludzie. So I would say, first of all, it is not so special. It's special in Poland, but not that special. Więc powiem tak, no znając ludzi w tylu krajach, to powiem ci, że w Polsce może wydawać ci, że to jest wyjątkowa sytuacja, ale tak się wydaje każdej osobie w różnych krajach. If you take away what we call a little bit of culture or group habits, we're pretty much the same. Jeżeli weźmiemy pod uwagę pewne nawyki kulturalne, które ludzie mają, to de facto bardzo są zbliżone do siebie. Most people want to be, do, and have more out of life. Są ludzie, którzy po prostu chcą mieć więcej w swoim życiu, rozwijać się, być kimś więcej w swoim życiu. However, most people have grown up in different ways, attracting different paradigms. Ale ludzie dorastali w różnym środowisku i uczyli się różnych schematów myślowych. And paradigms, by that I mean a set of habits. Więc mają takie nawyki, przyzwyczajenia, takie paradygmaty nawykowego myślenia. Most of these habitual ways of thinking and doing we learn very early in life. A większość tych nawyków myśleniowych łapiemy na bardzo młodym etapie w swoim życiu. We listen to our parents, we see what they are doing. Słuchamy swoich rodziców, patrzymy na to, co robią, jak reagują. We tend to get into certain environments that strengthen those habits that we attract early on. I też zaczynamy poznawać ludzi, którzy też mają pewne sposoby myślenia, pewne środowisko wchodzimy, więc łapiemy pewne przyzwyczajenia. So you see, it's not a coincidence, for example, that a child grows up and practice the same religion as their parents. Więc to jest częste, że dziecko na przykład uczy się tej samej religii co jego rodzice. Or that they choose a similar education as their parents or as one of the parents. Mają podobny zawód, czy też podobną edukację jak swoi rodzice. My father and my mother were sports people. Moja mama i mój tata interesowali się sportem.
My mother played handball and was the goalkeeper for the local team in the town. Moja mama gra w piłkę ręczną w klubie. My father was a goalkeeper in football and a national player for Norway. A mój tata był bramkarzem w piłce nożnej dla drużyny narodowej Norwegii. So it's not a big surprise that I'm passionate for sports. Więc chyba nie zdziwi was, jeżeli powiem, że ja też czuję pasję do sportu. So we grow up with all these things, and then let's say that, for example, the parents were skeptical to everything new. Więc dorastamy w tym środowisku i powiedzmy, że ktoś ma takich rodziców, którzy byli sceptykami na wszystkie nowości, które się pojawiały. So every time a new thing comes along, they are skeptical and they express this somehow. Więc za każdym razem, kiedy coś się pojawiało nowego, oni jako sceptycy wyrażali na głos swoje opinie. Or let's say that a child grows up in a family where money, they're always short of money. A powiedzmy, że dziecko rodzi się w rodzinie, gdzie zawsze brakowało na coś pieniędzy. And where the parents are talking in the terms of, well, money is not everything. A rodzice zaczynają wmawiać dzieciom, no ale przecież pieniądze szczęścia nie dają. Money doesn't make you happy. Pieniądze to nie wszystko. Money doesn't grow in trees. Pieniądze nie rosną na drzewach przecież. Everything is looked upon as expensive. Na wszystko patrzy się jako zbędny wydatek i na coś za drogiego. And suddenly the person is a grown-up person and they find themselves saying and doing the same things. I nagle osoba dorasta i łapie się na tym, że zaczyna mówić i myśleć w bardzo podobny sposób. Maybe they even come into an opportunity of network marketing. Może nawet byli na spotkaniu firmy network marketingowej. They find it fascinating, Uznaje, że to jest coś fascynującego, but don't succeed ale nie osiągnie w tym sukcesu, because maybe they had a problem with the paradigm of money. ponieważ być może mają dalej problem w myśleniu na temat wzbogacenia się, na temat samych pieniędzy. Maybe they were not willing to go through the repetition and training in order to learn the trade of network marketing. I być może taka osoba po prostu nie miała konsekwencji, żeby nauczyć się pewnych umiejętności, żeby osiągać sukcesy w tej branży. Maybe they were not willing to invest the time it takes to build a business. Może nie byli gotowi włożyć w to tyle czasu, ile wymaga zbudowanie nowego biznesu. So as a result or an effect of that, they don't get the results they had hoped for. Więc w rezultacie nie osiągnęli efektów, na których im zależało. But you see, most people would not admit this. Natomiast większość ludzi nawet by się do tego nie przyznała oczywiście. For most people, the last place they would go to find the answer to why they didn't succeed would be the mirror. Większość ludzi, jakby się zastanowiła, jaki był powód, dlaczego im biznes nie wyszedł, no to znaleźliby go patrząc na lustro. In the human being, it's a lot easier to get into the blame and complain game than to take responsibility for the results. Ale jeżeli się nad tym zastanowić, to większość ludzi łatwiej jest im stworzyć wymówkę albo znaleźć kogoś, kogo mogą obwiniać za swój brak rezultatów w biznesie. I'm not saying this is the case in the person that you talk to, but it could be. I nie mówię, że to jest akurat przypadek tej osoby, o której ty wspomniałaś, ale to może być z tym związane. Or it could just be that she or he had the paradigm of listening more to what other people say than to themselves and trust their own decision. Albo być może ta osoba ma nawykowy sposób myślenia, żeby słuchać opinii innych ludzi, niż po prostu zaufać tobie w tym, że ty to sprawdziłaś, to jest coś wyjątkowego. So my suggestion then, that's a long answer, but my suggestion as to what you could do with a person like that. Więc moja sugestia, co możesz zrobić z taką osobą, since you don't really know what the reason behind their skeptical answer is. Ponieważ tak nie wiesz, jaki jest powód jej
odmowy sceptycznego myślenia. When I meet a person, and trust me, it's not special in Poland, I met them in all the 25 countries. Więc takich sceptyków, to powiem Ci, że nie tylko spotkasz w Polsce, ale takich sceptyków widziałem w 25 krajach. What I would do is to make sure I understand the question or the objection. Więc ja po prostu starałem się, żeby lepiej zrozumieć, jaką mają wątpliwość, czy jaką mają obiekcję. So when they throw out comments like this is a pyramid scheme or a scam, Więc jak rzucają komentarze bez zastanowienia się, że to jest piramida, że to jest oszustwo, what you need to try to do is to control your own thoughts. to co musisz zrobić, to jest kontrolować swoje własne myśli. Because when that person suggests that what you're doing is a scam and a pyramid, Ponieważ jeżeli druga osoba sugeruje, że to, co robisz, to jest ściema i piramida, you have with your intellect the opportunity to choose. w swoim umyśle możliwość, żeby wybrać. You can choose whether you want to accept that as a fact, Możesz albo zaakceptować to jako fakt, or if you want to reject it or even totally neglect it. albo możesz to odrzucić i nie przyjąć tego. What you could consider is to reason a few seconds Możesz na przykład zatrzymać się, zastanowić się kilka sekund and you will understand that this is only that person's view. i złapiesz się na tym, że to jest tylko opinia tej osoby. It's only her or his perception. To jest tylko ich percepcja. So what you could decide to is to try to find out what they're actually afraid of and then see if you can help them see it from another angle. Więc możesz starać się zrozumieć, czego oni nie rozumieją i czego ona się boi i starać się jej to wytłumaczyć troszeczkę z innego punktu widzenia. Wayne Dyer said that once. He said, if you change the way you look at things, Wayne Dyer powiedział kiedyś, że kiedy patrzysz kiedy zmieniasz sposób patrzenia na rzeczy, the things you look at seem to change. to rzeczy, na które patrzysz, nagle zdają się zmieniać same. So our job then is to see if we can understand why they are afraid of this and then see if we can help them see it from a different angle. Czy naszym celem jest zrozumieć to, czego oni się boją, a następnie pomóc im zrozumieć to, patrząc z innego punktu widzenia. So for example, when she says, or he says, scam pyramid, you could just mirror to start with and look surprised and you could say, scam? Pyramid? Więc jeżeli druga osoba mówi ci, że to jest ściema, to jest piramida, to jest oszustwo, no to co możesz zrobić, to po prostu być odbiciem lustrzanym i zapytać go z powrotem. Ściema? Oszustwo? And very often they start explaining what they mean. I bardzo często oni zaczynają tłumaczyć, co mają na myśli. And you find out what is really behind that comment. I dowiesz się, co tak naprawdę stoi za tym komentarzem. Or you could also ask, I understand how you feel if you've had a real bad experience with network marketing. I możesz też powiedzieć takiego, wiesz, ja rozumiem, że mogłeś mieć naprawdę złe doświadczenie z network marketingiem. Please tell me more about it. Powiedz mi więcej, co się stało. What makes you so concerned about network marketing and so convinced that this is all scam and pyramids? Co sprawiło, że jesteś taki przeciwny tej branży i co się stało, że teraz nazywasz to piramidą i ściemą? And some may have a bad experience. Niektórzy mogą mieć jakieś złe doświadczenia. Then ask, what was the bad experience? Zapytaj, co to było za złe doświadczenie. And maybe also ask, is it fair to say that was the company really bad and the products really bad, or was it just timing for you? So what was so bad? Możemy zawsze zapytać, czy to chodziło, że firma była zła, czy że to nie był dla ciebie odpowiedni czas.
Sometimes people actually say to me, well, if I would be honest, it was not good timing. I większość ludzi czasami odpowiada, że szczerze mówiąc, no to był zły timing dla mnie. That's usually another way of saying I didn't put in enough effort. I didn't do enough to learn the job. Nie włożyłem wystarczająco dużo wysiłku w to, nie spędziłem czasu, żeby się tego nauczyć i tak dalej. And what I also say, okay, if they had a bad experience, I understand how you feel. I would have felt the same if I had that experience. I wtedy możesz dodać, słuchaj, no ja rozumiem, że tak się poczułeś, no gdybym miał taką sytuację, też bym poczuł się źle i miałbym złe doświadczenie. What I have found out, however, over the years is that just because one company is bad doesn't mean that all companies are bad. Ale to, co odkryłem na przestrzeni lat, to, że jedna firma jest zła, nie znaczy, że wszystkie firmy są złe. And then you can talk about me, for example, and say, hey, my friend Oddmund from Norway, he told me that he was in the IT industry working with IBM. I możesz zawsze posłużyć się czyjąś historią, na przykład powiedzieć, że twój przyjaciel z Norwegii pracował dla firmy IBM. And around 2000, the millennium, there were a lot of .com companies coming up. I w 2000 roku było sporo firm internetowych, które dopiero startowały. And the only thing they needed to do is to put .com or .pl behind the website, and people were throwing money after them. I nawet jeżeli firma dopiero powstawała, ale umieściła sobie w nazwie końcówkę .pl albo .com, to ludzie chcieli rzucać na nią pieniądze. Everybody thought that maybe this is the gold mine. Bo wszyscy myśleli, że może to akurat trafią na górę złota. An investor I know, he said he put money into 20 of these companies. I rozmawiałem z osobą, która włożyła swoje pieniądze w 20 takich firm. He told me he calculated with probably losing money on 19 of them. I powiedział mi, że prawdopodobnie stracił pieniądze na 19 z nich. But he said if I only succeed with one, ale wystarczyło osiągnąć sukces z jedną, I've made it for the rest of my life. to jestem ułożony do końca swojego życia. So I thought of myself, just because there are 20 scams out there or 19 scams, Więc pomyślałem sobie, że nawet jeżeli ktoś trafi na 19 skamów i piramid z 20, does that mean that IBM is a bad company? to w porównaniu, czy to oznacza, że IBM jest złą firmą? Or Google or Facebook Albo firma Google, albo firma Facebook, or Apple? albo firma Apple? Of course not. Oczywiście, że nie. So then you can bring it up again. What I'm suggesting, I realize that you may have had a bad experience, or one of your friends have had a bad experience. Więc chodzi o to, żeby osobę po prostu zapytać, powiedzieć, że z tego co rozumiem, to miałaś złe doświadczenia w network marketingu, lub ktoś z twoich znajomych być może miał jakieś złe doświadczenia w network marketingu. My invitation to you is just to let me educate you a little bit about what this is. Maybe this could be different. Natomiast to, do czego cię zapraszam, to jest, żebyśmy usiedli, ponieważ mogę cię wyedukować, czym różni się ta firma i dlaczego tym razem to jest kompletnie inaczej. But you see, this is just one of those stories where some will, some won't. Ale ostatecznie So to what? jest przypadek na to, że niektórzy ludzie to zrobią, niektórzy ludzie tego nie zrobią i co z tego? Only thing you can do is to show understanding and see if you can help them change their perception by educating them on what we have. Jedna rzecz to możesz być otwarta na to, żeby po prostu pomóc zrozumieć i wyedukować drugą osobę, żeby mogła uświadomić sobie, jaką szansę mamy tutaj. Just stay calm. Więc zachowaj spokój, tłumacz to na spokojnie. And use the words feel, felt, found. I używaj po prostu tego sposobu mówienia komuś na obiekcję, że
czuję, co mówisz, ja czułem podobnie i odkryłem to i to. Whatever the objection or question is, Więc jakiekolwiek jest say, pytanie, I understand how you feel. możesz powiedzieć, że rozumiem cię. I would have felt the same if I had the same experience. Ja czułbym się podobnie, gdybym miał takie samo doświadczenie. But what I found out is that this is really different from anything else I've seen. Ale to, co odkryłem, to, że to jest bardziej unikalne niż cokolwiek, co do tej pory widziałem. And then ask, tell me, I've had the impression that you are an open-minded person. Is that not right? A następnie możesz powiedzieć, że słuchaj, ja miałem wrażenie, że ty jesteś osobą, która ma dość otwarty umysł. Czy tak jest? And the person would normally say yes, because very few people like to admit that they're a close-minded, narrow person. I większość ludzi powie tak, ponieważ no, zdecydowana większość nie lubi o sobie myśleć jak o kimś, kto ma zakuty łeb. So you say, that's what I thought. Więc po prostu mówisz, no tak myślałam. So why don't you let me please educate you a little bit? Więc pozwól, że trochę cię podszkolę. And then you can do whatever you want with it afterwards. I potem zrobisz z tym, co chcesz. Then at least you know what you're saying no thank you to. Więc przynajmniej będziesz wiedziała, na co mówisz, że nie jestem zainteresowana. You see, I see this as so attractive that you were one of the first ones I wanted to share it with. Natomiast ja widzę, że jest tak atrakcyjne, że jesteś pierwszą czy jedną z pierwszych osób, którym chciałem się z tym podzielić. As a matter of fact, if I hadn't told you about this, I de facto, gdybym ci nie powiedział o tym, and you would find out in a half a year or a year from now that I didn't even bother telling you about it and giving you the chance to be part of it. a gdybyś się dowiedziała za 6 czy 12 miesięcy o tym, że nie dałem ci szansy, żebyś była częścią tego na samym początku, And then you found out how good it was, a dowiedziałabyś się po tych 6-12 miesiącach, jak dobra jest to okazja, then you found out how big this has grown, i dowiedziałabyś się, jak bardzo ona urosła po 6-12 miesiącach, and then you found out that you didn't even get a chance to have a look at it, a potem byś się dowiedziała, że nawet nie miałaś szansy, żeby się temu przyjrzeć, I don't really think that you would call me a good friend anymore. to nie wiem, czy nazywałabyś mnie dalej dobrym przyjacielem. So please look at this as a buffet. I'm inviting you to a buffet dinner. Więc spójrz na to jak na bufet. Zapraszam cię na kolację bufetu. I'll show you what's on the table and tell you about all the different courses that are there. Pokażę ci wszystko, co jest na stole i omówię wszystko, z czego możesz skorzystać. But then it's up to you to choose what you want to eat. A potem od ciebie zależy to, co będziesz chciała zjeść. And in the end, maybe I've changed a lot of people's opinions or helped them change their own opinions. I ostatecznie ja pomogłem wielu osobom zmienić ich początkową opinię. Just because I helped them explaining it to them in a way they hadn't seen before. Tylko dlatego, że przedstawiłem im to w taki sposób, jakiego do tej pory nie widzieli. This may also be if it's a person close to you or a person that you find has a good education or something, it may be a good opportunity for you to involve your upline or some other upline, sponsor upline to help you. I być może trafisz na taką osobę, gdzie warto będzie połączyć się na przykład z twoim upline'em, żeby znaleźć kogoś, kto może ci pomóc. Sometimes it's better to use the whole team and have other people impact them than just yourself. Czasami warto skorzystać z tego, że tworzymy zespół i pozwolić, żeby inna osoba porozmawiała z tą osobą, ponieważ ma lepszy wpływ na tą osobę niż ty. And in the end, maybe you succeed with this, maybe not. I ostatecznie być może osiągniesz tym sukces, być może nie. But then you have given your best and you have given them the best chance to get this opportunity. Ale przynajmniej dałeś z siebie wszystko i przynajmniej podzieliłeś się z tą osobą szansą, żeby dowiedziała się o tym projekcie.
But it's not surprising that everybody in Poland will not do this. Ale to nie zdziwi mnie, jeżeli nie wszystkie osoby, które się o tym dowiedzą w Polsce, skorzystają z tego. Unfortunately, it's likely that more people will not do it than people that will do it. I być może nawet więcej osób nie będzie chciała skorzystać niż te, które skorzystają. So you'll probably meet more of those people that are still saying no than those who are saying yes. Więc po prostu więcej razy usłyszysz od osób, że nie chcą tego, ale to nic nie szkodzi, bo i tak usłyszysz osoby, które chcą z tego skorzystać. Because it doesn't matter, because sooner or later you will find one or two. Więc to nie ma znaczenia, bo prędzej czy później i tak trafisz na jedną taką osobę, czy na dwie takie osoby, które powiedzą ci tak. If you talk to a lot of people, you'd never know where these people come from. That A will jak do it. rozmawiasz z wystarczająco dużą ilością ludzi, to nigdy nie wiesz, skąd pojawią się te osoby. I don't know how many times I have had great people in my organization that I didn't find myself. Nie wiem, ile razy miałem okazję spotkać ludzi, budując swoją organizację, których do tej pory nie znałem. So it's not about who you know, but who they know. Ponieważ w tym biznesie nie chodzi o to, kogo ty znasz, tylko kogo znają twoi znajomi. Now, for example, I could have called a friend of mine in Norway. Mam takiego przyjaciela w Norwegii, Which I did a few years ago. gdzie mieszkałem kilka lat temu. He decided to start, but he quit after a short while. On postanowił się zarejestrować, ale zrezygnował po krótkim czasie. But before he quit, he introduced me to an old business acquaintance of his. Ale zanim zrezygnował, to poznał mnie ze swoim wspólnikiem biznesowym. He started, but also turned out to be a very impatient man. And after 3 months, he was only earning 5,000 euros a month. On dołączył, ale był bardzo niecierpliwym facetem, więc po 3 miesiącach zarabiał już tylko 5,000 euro miesięcznie, So he quit. więc zrezygnował. But before he quit, he introduced me to his cousin. Ale zanim zrezygnował, poznał mnie ze swoim kuzynem. The cousin also quit after a while, but before the cousin quits, he introduced me to a very nice guy. I ten kuzyn też zrezygnował po jakimś czasie, ale zanim zrezygnował, poznał mnie z bardzo fajną osobą. He ended up as a diamond in my organization. I on stał się jednym z diamentów mojej organizacji. He knew a person in Oslo who didn't want to do this business. I on znał osobę w Oslo, która nie chciała robić tego biznesu. But when we opened Denmark, my friend asked him if he knew somebody in Denmark. Ale kiedy otwieraliśmy Danię, to spytałem się go, czy zna kogoś w Danii. He didn't, he said, but he knew one in his office who knew people in Denmark. I on nie znał osobiście, ale powiedział, że ma znajomych w biurze, którzy kogoś znają w Danii. He introduced him to his colleague in the office, and the colleague in the office gave him 12 names on a list, people who lived in Denmark. Więc on poznał go ze swoim znajomym z pracy, a ta osoba dała mu 12 kontaktów do znajomych w Danii. One of the first people he called to was a headhunter in Denmark. Jedna z 5 osób, do których się dodzwonił, był headhunterem, rekruterem w Danii. That person knew another person who knew another person Ta osoba who lived close to them. znał kogoś, kto mieszkał blisko. And that person became a platinum in my organization. Osoby, która została platyną w tej organizacji. And now that we opened Asia, A teraz, kiedy otwieramy Azję, I asked some of my leaders, who do you know in Asia? Or who do you know who knows somebody in Asia? zapytałem swoich liderów, kto z was zna kogoś w Azji, albo kto zna kogoś, kto zna kogoś w Azji.
And suddenly, after a few days, she called me and she said, "It struck me, I do know a person in Asia." I nagle ktoś do mnie zadzwonił po paru dniach i powiedział, no oświeciło mnie, wiesz co, znam kogoś, kto zna kogoś w Azji. My dance teacher 30 years ago Mój nauczyciel tańca 30 lat temu in Copenhagen w Kopenhadze married a woman from Singapore. ożenił się z kobietą z Singapuru. She hasn't spoken with him for 25 years or so. Nie rozmawiał z nim wprawdzie przez 25 lat, She finds him on Facebook ale znalazł go na Facebooku and asked if he would be interested in being educated on a great opportunity coming to Asia. i zapytał się, czy ma ochotę dowiedzieć się o nowej szansie, która właśnie wchodzi do Azji. And invites him and his wife to go through the process, and now they're signed in and they're launching their business in Singapore next week. Więc zaprosił ich do biznesu, oni się wpisali i za tydzień odpalają swój biznes w Singapurze. Who knows who that's going to bring us to? Więc kto wie, dokąd nas to doprowadzi. Singapore has people from all over Asia. It's a gateway to the rest of Asia. No, oczywiście Singapur otwiera wrota na inne kraje azjatyckie. So you see, that's just one example of many, many that I've experienced over the past 18 years. Więc tego kilka przykładów z tych, które z wielu, wielu przykładów, które doświadczyłem na przestrzeni ostatnich lat. And I don't even have count of how many times I met people who asked me the same question as you just asked me. I nawet nie wiem, ile razy usłyszałem to pytanie, które mi zadałaś właśnie. Some of them will, some of them won't. Po prostu niektórzy ludzie to zrobią, niektórzy ludzie tego nie zrobią. So what? No i co z tego? As a matter of fact, the great network marketing author said that once on a book. He said, "Some will, some won't. So what? Next." De facto jeden z trenerów network marketingu napisał na swojej książce, niektórzy to zrobią, niektórzy tego nie zrobią, no i co z tego? Zawsze jest następna osoba, z którą możemy porozmawiać. So you can only do your best, and if they do not want the present, the gift that you have put in front of their nose, Więc jeżeli ty robisz wszystko, żeby wytłumaczyć ich i wyedukować na temat szansy, którą dajesz im pod nos, don't feel sorry for you, feel sorry for them. to jeżeli ta osoba tego nie zrozumie, no to niech nie będzie ci przykro z twojego względu, tylko niech będzie ci przykro z tego względu, że ta osoba tego nie zrozumiała. And just see if you can help them change their perspective on it. I po prostu zastanów się, czy jesteś w stanie jej pomóc zmienić perspektywę na pewne rzeczy. But if not, then just see if they maybe can lead you to some people that you can talk to. Ale jeżeli nie zrozumie tego, to sprawdź, czy przypadkiem nie wskaże ci jakiejś osoby, z którą będziesz mogła to budować. And one thing that is maybe encouraging is that both you and I and most Na dzisiejszym spotkaniu, która pracuje w network marketingu, spotkała się dokładnie z takimi samymi osobami. But you see, if you have people around the world that all have met that kind of people, Więc masz ludzi na całym świecie, którzy mają doświadczenie, że poznali tego typu sceptyczną osobę. in other words, they all had similar circumstances. Innymi słowy, każdy z nas miał to samo doświadczenie. But some succeeded really well and some didn't. A niektórzy po prostu osiągną sukces w tej branży, niektórzy z niej odpadną albo nie wejdą nawet. So it couldn't be the circumstances' fault that they didn't succeed, those who didn't succeed, because some people had the same circumstance and succeeded. I zrozum po prostu, że każdy z nas spotka po drodze sceptyków, ale niektórzy po prostu osiągną pomimo to sukces, a niektórzy nie osiągną, więc zastanów się, dlaczego tak jest, skoro każdego spotykają podobne rzeczy. So my last advice to this question and to you, Lila, and to all the others who have similar experiences. Więc dla tych z was, którzy mieli takie doświadczenie i dla ciebie, Lila, która zadałaś to pytanie,
is that was just another event in my life. To po prostu potraktuj to jako kolejne doświadczenie w swoim życiu. The way I respond to this is to say I've learned a lot from it. I to, jak ja bym na to popatrzył, to że powiedziałbym, słuchaj, nauczyłem się bardzo dużo z tego, And now I move on and I speak to the next person. a teraz przechodzę dalej i rozmawiam z kolejną osobą. That was a long answer to your question and concern, było- but I hope it helped a little bit. To była długa odpowiedź na twoje pytanie, ale mam nadzieję, że ci aż trochę pomogłem. Now, before we take the next question, Gregory, I see there's 5 different people that have chatted and maybe asked questions there. Maybe you could pick up those questions first. And Okay. if there are questions, I'm not sure. I don't understand what it says. Well, one question is, can we use ASEA when somebody has problems with eyes, like a problem with eyes? Second question is, can we use ASEA when somebody is already taking chemotherapy? Would that be safe? Third question, the product question, why on ASEA bottle, when we say what's in it, we only say it's distilled water and sodium chloride and not the molecules? And fourth question, if I'm a business partner, do I have to run a business in Poland to do ASEA network marketing? Okay, so let's start with one at a time. Mm-hmm. ASEA has done lots of research when it comes to safety. ASEA bardzo dużo pieniędzy zainwestowała w badania nad bezpieczeństwem. So everything they have done has shown that it is extremely safe. Więc wszystko do tej pory zrobili, udokumentowali, że to jest ekstremalnie bezpieczne. There's no banned substances, so it's safely to take for athletes, for example. Nie ma tam żadnych substancji zakazanych, więc nawet atleci mogą to stosować. There's nothing chemical or anything like that, or anything they have added to it. Chemicznego czy żadnych dodatków. So that means that it is completely safe for anyone to take it. It is native to the body. Więc to oznacza, że to jest całkowicie bezpieczne, ponieważ to są te same molekuły, które występują w naszym ciele. We already have these molecules in our body, in our cells. Więc to jest coś całkowicie naturalnego. My już mamy te wszystkie rzeczy w swoim ciele. So the only thing we do is we are supplementing more what we already have. Więc jedna rzecz, którą robimy, to suplementujemy, żeby mieć więcej czegoś, czego potrzebujemy w ciele. It's perfectly safe for kids, for older people, no matter what conditions we are in. Bezpieczne dla dzieci, dla dorosłych i bez względu na stan. People are spraying it in their eyes if they have irritated eyes, for example. Ludzie na przykład spryskują sobie tym oczy, jeżeli mają podrażnienia oczu. There are small bottles. I think they only have it in the US actually, but they have these spray bottles that you can spray on your skin or in your eyes. Możesz kupić sobie buteleczkę z takim sprayem, żeby nalać tam ASE i sprayować sobie na twarz, na oczy. When it comes to serious diseases, illnesses, of which you take chemo, for example. Jeżeli chodzi o przypadki trudniejsze, gdzie na przykład używasz chemioterapii, people who really know about this and people who even are doctors or people that have experienced people with those conditions have used ASEA. To ludzie, którzy są lekarzami, którzy widzieli podobne przypadki i używali ASEI. And many of them have used ASEA with great results. To osiągali świetne rezultaty. If you're in the middle of a treatment, you may want to consider talking with a doctor about it.
to myślę, że warto porozmawiać ze swoim lekarzem o tym. But I have several people that tells me that they would, no matter what, give, if it was their child or the nearest family member, they would give them a steer. Ale osoby, które wiedzą, o co chodzi w tej technologii, to powiedziałyby tak, no ja bym się 2 razy nie zastanawiał, gdyby na przykład chodziło o moje dziecko albo o kogoś bliskiego lub o swój własny przypadek, żeby tego używać. But now we are touching upon a very dangerous field. We are not doctors, and this is not medicine. Natomiast pamiętajcie, że nie jesteśmy lekarzami, a to nie jest zarejestrowane jako lek. Our mission is not to solve all diseases in the world. Naszym celem nie jest wyleczenie wszystkich chorób na tym świecie. But of course, when we hear about all the miraculous results that these products have had, Ale oczywiście, kiedy słyszymy o tych wszystkich niezwykłych rezultatach, jakie doświadczają ludzie stosując tę technologię, and we have such a condition, or we have somebody close to us that we want to help who has this condition, i mamy osobę, którą kochamy, która ma taką przypadłość, albo sami mamy taką przypadłość, której chcielibyśmy się pozbyć, then these questions are natural to ask. to oczywiście będzie naturalne, że ktoś chce dowiedzieć się na ten temat. I asked Vertis Norton himself, does it work for this? Ja zacząłem zadawać osobiście pytania Vertisowi Nortonowi, czy to zadziała na ten przypadek, czy to zadziała na ten przypadek. Then I mentioned another disease and I said, does it work for that? I wymieniłem mu kolejną chorobę i zapytałem go, czy na to też zadziała. And he looked at me and he said, I spojrzał na mnie i powiedział, Oddmund, if I were to tell you all the things I have seen, gdybym powiedział ci o wszystkich rzeczach, które widziałem, it would blow you away. You wouldn't probably believe in me. to by cię całkowicie zszokowało. Prawdopodobnie byś mi nawet nie uwierzył. I'm totally convinced that this would be as big a breakthrough as penicillin once was. Jestem totalnie przekonany, że to jest takiego rodzaju przełom, jakim kiedyś było odkrycie penicyliny. But first I have to ask you, I'll answer your question by asking a question back, he said, and that's what I do to you. Ale pozwól, że odpowiem na twoje pytanie, zadając ci pytanie. Does the condition you're asking me about, does it have anything to do with damaged cells? Choroba i przypadłość, o którą pytasz, ma coś wspólnego z uszkodzonymi lub źle funkcjonującymi komórkami. And the answer in most cases then would be yes, wouldn't it? I w większości przypadków odpowiedź brzmi tak, prawda? So therefore, it's a pretty good chance it would help. Więc są duże szanse, że w tym wypadku też zadziała. And normally in those cases where there are serious conditions, they take a good amount of products. Więc w przypadku, jeżeli ktoś ma problem zdrowotny, to dobrze by było, żeby zażył troszeczkę większą ilość tego produktu. I've heard of stories where people have had a bottle a day. Słyszałem o ciężkich przypadkach, gdzie ludzie zdecydowali się przyjmować butelkę nawet dziennie. Maybe gradually built it up a little more, a little more, a little more. Lub na przykład stopniowo zwiększali swoją dawkę. And some have gotten reduced or gotten rid of even very serious conditions. I wielu z nich zmniejszyło lub nawet pozbyło się poważnych problemów zdrowotnych. Now, that's as far as I want to go by answering that question. And then there was a question in what's in it. Na tyle głęboko chciałem odpowiedzieć na to pytanie, głębiej już nie będę wchodził. But just so I don't miss that, it is 100% safe. The product is safe to take for anyone. Podsumowując, ten produkt jest w 100% bezpieczny, aby przyjmował je każdy. It cannot hurt you. It might even help you. Nie może ci zaszkodzić, a może ci pomóc. So, if I remember right, I mean,
the ingredients in this is salt and water. I teraz składniki tego to jest woda i sól. There's 4 elements: natrium, chloride, hydrogen, oxygen. So one more time. That's it. Są tylko 4 składniki, 4 ingredients. So there are four atoms in it, in that molecule. It's salt and water. That's it. Są 4 Salt and water. Salt is natrium chloride. That's 2. A sól rozkłada się na 4 atomy, na NaCl. So natrium chloride. That's salt. Mhm. And H2O, I guess it is, hydrogen, oxygen. Okay, let's keep that, please. It won't... Okay, that's technical, but it is as simple as that, Natomiast and that's how simple it is. Jest ona bardzo And these are the same 4 small things that are in the molecule inside your cell. I to de facto jest to, z czego składają się molekuły wewnątrz twojego ciała. Our body is full of it, and it's native to the body. Natomiast ciało zużywa tych molekuł i one występują w ciele, więc są całkowicie naturalną rzeczą. When we produce it outside the body, we do not add anything else. Jeżeli produkujemy je poza naszym ciałem, to nic do tego nie dodajemy. What takes milliseconds inside the cell in the body To, co zajmuje kilka milisekund wewnątrz komórki w naszym ciele, takes 3 days to produce outside the body. zajmuje 3 dni, żeby wyprodukować poza ludzkim ciałem. The 4 elements that are in the molecule is broken in pieces and put together in a specific structure. Więc te elementy są rozbijane na czynniki pierwsze i z powrotem rekonstruowane, żeby stworzyć właśnie bioaktywne molekuły sygnalizujące redoks. So that it becomes redox signaling molecules. Więc tak tworzy się cała technologia molekuł sygnalizujących redoks. So what we are drinking is totally natural to the body. Więc to, co pijemy, jest całkowicie naturalną rzeczą dla ciała. I think the last question was, must we run this as a business? I ostatnie pytanie to jest, czy musimy tutaj zakładać działalność gospodarczą, aby budować ten biznes? I don't know the local Polish rules. It varies a little bit from country to country. Nie znam, jakie są prawa w księgowości, ponieważ to czasami różni się od kraju do kraju. But in most of the other countries I've been to, you can choose if you want to run it as a business or just as a little extra income and declare it together with all your other incomes. To w większości krajów możesz podjąć decyzję, czy chcesz to robić jako biznes, czy chcesz to robić po prostu jako dorywcze zajęcie i dopisać to do dochodów, które osiągasz z innych rzeczy. Most countries also have different levels or types of companies. Wiele krajów ma również różnego rodzaju różne firmy. And other countries don't. I don't know what it is in Poland, but it's very easy to find out, I guess. Network marketing is big there. So. A niektóre kraje nie mają czegoś takiego, więc zwyczajnie najlepiej się dowiedzieć. So in Norway, for example, you can have your own little extra personal company. Więc na przykład w Norwegii możesz sobie założyć działalność gospodarczą, jeżeli chcesz. That's just a registration for a couple of €100 or something. Ta rejestracja kosztuje paręset euro. Then there are certain rules for how to deduct costs that are dedicated to that business. Potem możesz sobie odliczać od podatku rzeczy, które są związane z prowadzeniem tego biznesu. But you can also, and then of course you have to declare the income, and the income minus the cost gives the profit that goes on top of the other incomes you have. I oczywiście wtedy możesz odliczyć sobie ten przychód, odliczyć od tego koszta i wtedy masz dodatkowy dochód do tego wszystkiego, co robisz.
Personally, I have a little bigger company where you put in capital. Ja osobiście mam trochę większą firmę, do której wkładam kapitał. And network marketing is just one of the business legs in that company. A network marketing jest po prostu jednym ze źródeł dochodu w tej firmie. A friend of mine does not want to build a business. She just sell a few products, recruit a person every now and then. Natomiast na przykład mam znajomego, który nie chce budować dużego biznesu, więc czasami sprzeda produkt, czasami kogoś wprowadzi do firmy. Maybe she earns 3, 4, 5,000 euros extra per year. Może zarobi ekstra 3, 4, 5 tysięcy euro w skali roku. And she just declares the income, but do not get deducted the costs if she doesn't have a registered company. A potem po prostu pod koniec roku wpisuje sobie to w rozliczeniu podatkowym rocznym i ponieważ nie ma założonej działalności, to po prostu nie odlicza sobie różnych rzeczy od podatku. And then it just pay tax of the extra income. A potem płaci podatek za swój dodatkowy dochód. But there are many different ways usually. So please, Gregory and the others will help you, give you the best possible way in Poland, I guess, to set this up once you start. Więc na ten temat najlepiej po prostu sprawdzić, jak to wygląda w Polsce. Jest to prosta rzecz, którą można sprawdzić u dowolnego siebie. My advice, though, will be to already now keep collecting the receipts of all costs you have connected to this business. Natomiast to, na co bym Cię teraz gdzieś tam podpowiedział, to żeby zbierać wszystkie wydatki, które masz związane z tym biznesem. You may, for example, save the receipts of the products you buy and the weekend event that you went to, the hotel cost, for example, the travel cost. Możesz na przykład zachować sobie to, ile wydałeś na produkt oraz ile wydałeś na przykład na szkolenie weekendowe, na podróż. So that once we open and it is official business, then you may be able to backtrack these costs to the startup of the company. Ponieważ być może wtedy, jak już wejdziemy na duże obroty, to wtedy będziesz chciał zarejestrować sobie firmę i odliczać te rzeczy, żeby robić to w bardziej efektywny sposób. But when people ask these questions, I suggest that you suggest to them that why don't you just get started? Natomiast ja proponowałbym, żebyście w taki sposób wytłumaczyli osobie, która będzie was to pytała, po prostu zacznij. And then if they, if it takes off and it takes, let's say, a month or 2 or 3, and they find out they really want to do this, then they can go through the trouble of registering company. A potem jak zobaczą po 3, 4, 5 miesiącach, co się dzieje w biznesie, być może wtedy będą zarabiali coraz więcej i będą chcieli, będzie im się opłacało założyć sobie firmę ekstra pod to. But I would suggest to people that they don't make this an issue that they have to solve before they start the company. Natomiast ja bym sugerował, żeby to nie stało się problemem, który uniemożliwia osobie rozpoczęcie Or before they start working. Albo zanim ruszy z miejsca, zacznie działać. They will lose a lot then, because now it's going so fast that the sooner you come in and the sooner you get started, as you said before, speed is everything. Ponieważ tutaj jest sytuacja, że im szybciej ruszy z miejsca, tak jak wam mówiłem na początku, szybkość jest wszystkim. So the faster that you get in, the faster you get started and get going, the more benefits you will have. Więc im szybciej wejdziesz i im szybciej ruszysz z miejsca, tym więcej korzyści będziesz miał. Okay, I hope that answered those 4 questions. There seems to be 4 more down there, Gregory. Yes, additional question would be why the company doesn't say that this bottle has signaling molecules. There is nothing on the bottle. I don't know. Nie wie? I have no clue why they don't say that. Nie ma pojęcia, dlaczego o tym nie napisali. But what you can be sure of is that there are że tam są molekuły sygnalizujące redoks. trillions of
these molecules in these bubbles. I to tryliony tych molekul. And this is not me saying that. This To nie is ja to mówię, tylko these are third-party laboratories that are saying that certifies every ship. tam jest pieczątka i certyfikat niezależnego laboratorium, który to sprawdza. And you can be sure that the products have been registered in Europe. I możesz być spokojny, że te produkty zostały zarejestrowane w Europie. Meaning that in Europe, most products are let's say open for business in the whole EU as soon as they have registered them on a European basis. A jak coś jest zarejestrowane w Europie, to dotyczy każdego kraju europejskiego. Sometimes people misunderstand that to think that you have to get it registered in every country, but that's obviously not the truth. Ponieważ ludzie myślą, że specjalnie trzeba zarejestrować na ich kraju, ale często to nie jest prawda. You can be totally certain that this company is a company with high ethics and morale. Możesz być pewny, że ta firma jest firmą o bardzo wysokich standardach i bardzo wysokich morałach. They do everything by the book and nothing is illegal. Robią wszystko według prawa i nic nie robią nielegalnego. Everything that they do is by law in every country they operate. Wszystko, co robią, jest zgodnie z prawem w kraju, w którym działają. And if you go to asiaglobal.com, jeżeli pójdziesz na stronę aseaglobal.com, you can find a number of these things written about their certificates of możesz different things. tam znaleźć certyfikaty różnego rodzaju, dodatkowe szczegółowe informacje. That suddenly created 9 new questions. Gregory, down there. No, it's not questions. I think we got over the questions. Okay, yeah. just Yeah. comments. Yeah, because the certificate is on the website, right? So Yeah, I mean, whatever certificates that needs to be published. Otherwise, just trust that everything is in perfectly order with all authorities, whether that's in Europe or in any other country that they operate. okay, czyli wszystko jest zgodnie z przepisami i badaniami w kraju, w którym działają. Okay, thank you. Any other questions? Czy ktoś jeszcze ma jakieś ostatnie pytanie na dzisiaj? Hi, Oddmund. Hello, my name is Bogdan. I have a question for you. On ASEA water note is not for the people under 12 years old. Can my daughter, for example, who is 8.5 years old, can use it or not? If it's safety, like you said, it's safety, but you know, for the younger people than 12. Thank you very much for the answer. Thank you, Bogdan. Thanks for the question. You want to translate the question, Gregory, maybe to No, Polish? I'll translate just the answer. Okay. Well, you can trust that it is perfectly safe for all ages. Children, older people, doesn't matter. Więc pytanie było na butelce, jest napisane, że można spożywać, jak ktoś ma więcej niż 12 lat, natomiast on powiedział, że całkowicie jest to bezpieczne dla młodszych dzieci również. The company has spent millions and millions of dollars so that's the number one thing they have investigated, that is safety. Firma wydała miliony dolarów, żeby zbadać jedną rzecz, na której każdemu zależy i chodzi oczywiście o bezpieczeństwo. And it's also logical because it's only natural things to the body that we already have. Ponieważ wszystko, co jest w tym produkcie, jest całkowicie naturalne. Coś, co mamy już As opposed to a lot of other supplements and stuff that have been, where they have added other chemicals and so. Produkt na przykład suplementów, gdzie dodano sporo domieszek i substancji wspomagających. Okay. Mhm.
okej? To może jeszcze ostatnie w takim razie pytanie, jeżeli ktoś ma, to zapraszam Was serdecznie. One more question before we wrap up. Hello, mogę zapytać? Tak, proszę. Witaj, Oddmund. Ja mam pytanie, bo mam pewną trudność. Wielu z moich znajomych wie o moich niepowodzeniach tak w ostatnim okresie kilku lat i dlatego mi teraz się dosyć trudno przebić, bo jak się do kogoś zwracam, chcę się mówić lub się spotykam i rozmawiam, to no, nie wierzą w to, co chcę im przekazać, dlatego że wcześniej miałem niepowodzenia i uważają, że to, co ode mnie wypływa, no, nie będzie również powodzeniem. Że to niezbyt dobre. O, w ten sposób. Okej, dzięki. Jak to przełamać? So Oddmund, the last question we will take today is a question of I'm speaking with my friends, but I have done some mistakes in my life and they know I talked to them about a couple of businesses, but none of those businesses really took off. And I have a problem that when I speak with them, they feel that it's not something special because most of the things that I shared with them didn't work out for me. Sure. What I would do in that situation, we told, would be, I would say it as it is. Ja bym powiedział tak, jak faktycznie sprawa wygląda. I would go to these people and say, listen, I know that I have suggested a couple of businesses before in my life that you may not felt took off. Poszedłbym do ludzi i powiedział, słuchaj, no jest taka sytuacja, że w przeszłości zajmowałem się biznesami, które niekoniecznie mi wypaliły. I'm sorry that they didn't take off, but I think I learned from those situations. I szkoda, że nie wypaliły, ale wydaje mi się, że nauczyłem się wiele z tych sytuacji. But I understand perfectly well if you wouldn't trust me if I came around with another one. Ale w pełni rozumiem, że mógłbyś mi z góry nie zaufać, gdybym przyprowadził ci nowy temat. Therefore, as a friend, I'll just ask you if you would be willing to have a conversation with a friend of mine. Dlatego jako przyjaciel proszę cię, czy będziesz otwarty, żeby porozmawiać z moim przyjacielem na ten temat. I don't ask you to take my word for it. Nie chcę, żebyś mi wierzył na słowo. I'm just asking you, and not for me, but for you, I'm asking you to trust me enough to introduce me to this guy. Więc proszę cię nie dla siebie, ale tak naprawdę proszę cię dla ciebie, żebyś dał sobie szansę, aby przyjrzeć się pewnemu tematowi. And then I would let a third person A potem pozwolić, żeby zewnętrzna osoba porozmawiała z tą osobą. Because and even if you had not had some negative experiences with them, I would have suggested the same. I nawet jeżeli nie miałeś sytuacji, gdzie masz negatywne doświadczenia, to i tak bym użył takiego podejścia. If I were to recruit a person that I know very well and who knows me very well, jeżeli ja rozmawiałbym z osobą, która mnie dobrze zna, even if all of our earlier experiences were good, to nawet jeżeli nasze przeszłe doświadczenia były bardzo dobre wszystkie, I would come and I would say, hey, Witold, ja bym z tobą i powiedział, hej Witek, I have an opportunity that I come across and I'm really not sure if it is for you. trafiłem na pewną szansę i naprawdę nie wiem, czy to jest coś dla ciebie. And we know each other almost too well, and I don't want you to trust my word for it. I znamy się zbyt dobrze przez te lata, więc nie chcę, żebyś tylko bazował na moim słowie. But I'm asking you as a friend if you would be willing to meet another friend of mine and have a word with us. Ale proszę cię, żebyś spotkał się z moim wspólnym znajomym i żebyśmy zamienili parę zdań. As I said, I don't know if this is for you, and we don't know if you are for us either. Tak jak powiedziałem, nie wiem, czy to jest coś dla ciebie i nie wiem, czy ty będziesz pasował do zespołu.
over a cup of coffee, we'll find out. Ale napijemy się kawy i sprawdzimy to. We will give you a good idea of what this is all about, and then you can just judge for yourself. Damy ci dobre rozeznanie w tym, czym jest ten temat, a potem ty będziesz w stanie podjąć dla siebie najlepszą decyzję. And then my friend and I will probably ask you a few questions to see if you are the right one for us. A potem ja i mój przyjaciel zadamy ci kilka pytań, żeby sprawdzić, czy jesteś czy po drodze nam. We're looking for about 10 people who want to really take off with us. Szukamy 10 osób, które są gotowe z tym ostro ruszyć. So in the meeting, we'll find out if you're one of those or the right one for us, or if this is for you. Więc z takich spotkań dowiemy się, czy jest nam po drodze, czy dobrze pasujesz do naszego zespołu i czy chcemy razem współpracować z tą. And no matter what the decision is, either way afterwards, we're still good friends. I nieważne, jaka będzie twoja decyzja, i tak będziemy dalej dobrymi znajomymi. As a matter of fact, look at it as if I'm inviting you to a dinner buffet. I de facto pomyśl o tym, jakbym zapraszał cię na kolację, gdzie jest bufet. We'll show you what's on the table, Pokażę ci, co jest na bufecie, co jest na szwedzkim stole, but it's up to you to decide if you want to eat it or not, or which parts of it that you like. ale to od ciebie zależy, co chcesz zjeść i która część najbardziej ci pasuje. Did I help? Czy to pomogło? Tak, tak, jak najbardziej. No myślę, że teraz nabrałem większego przekonania i będę robił w ten sposób, jak mi tu oddmund radzi. Myślę, Okay. że Thank you. It rose my belief that I can do it. Yeah, thank you. can że do it. przełamie I jakieś think- lody. Thank you. The key, I think, is for all of us, not only you, but for all of us. Kluczem do każdego z The nas, key is for all of us to understand that it's not about us. że to nie chodzi o nas. We don't have to do it alone. Nie musimy tego robić sami. We can leverage each other. Możemy współpracować w zespole. And if we operate and sell ourselves as a team, we are much stronger than if we just sell our own person. A jeżeli będziemy sprzedawali koncepcję, że jesteśmy zespołem, a nie tylko, że jesteśmy w pojedynkę, to będzie za tym szła potężna siła. So when you go out and you say, don't take my word for it, Więc jeżeli ty rozmawiasz i mówisz, słuchaj, nie musisz bać mojego słowa, but listen, this time I have teamed up with a guy called Gregory. ale teraz wszedłem w zespół, gdzie jest na przykład zespoł Grzegorz. He has an incredible network marketing experience, Ma or niesamowite an incredible experience from this industry. doświadczenie w tej branży. He has taken a company to one of the biggest ones in Poland and to become one of the biggest markets for that company in the world. Doprowadził firmę do bycia jednym z głównych rynków na całym świecie, tej firmy. He has teamed up with a very experienced guy in Denmark and another experienced Norwegian guy who lives in Spain. Zebrał grupę doświadczonych osób, razem również z doświadczonymi liderami z Danii i Norwegii. And we have several people here in the team with complementary skills here in Poland. I również w Polsce zebraliśmy zespół liderów, którzy mają różne doświadczenie i uzupełniają się wzajemnie. So just look at me as the messenger that gives you the opportunity to also be one part of this whole team. Więc po prostu potraktuj mnie jako osobę, która przekazuje ci informacje, że możesz stać się częścią tego zespołu. They're helping me setting up the infrastructure and helping me getting started and so on, and they can do the same for you. Tamci liderzy pomagają mi, żeby rozpocząć budowanie swojego biznesu i również tobie mogą pomóc. Okay? Okej? I hope that Rozumiem. helped, and Mam nadzieję, że to pomogło. Tak, dziękuję za przesłanie. Będę się tego trzymał, także dziękuję za wsparcie. Pozdrawiam. I will stick to it. Dzięki wielkie. Okay, let's wrap up.
Thank you very much. Over to you, Gregory. And I know you have a few news about things that happens in several cities in several days, and a little bit about the next event. I hope to see as many as possible of you at the next big event. Więc ja mam nadzieję, że zobaczę się z jak największą ilością waszych znajomych na kolejnym spotkaniu 25-26 marca. It's about 4 weeks from now, and we're about 60 people who were at the last event. Więc mamy 4 tygodnie z małym hakiem do wykorzystania i na kolejnym, na ostatnim spotkaniu było 50 osób. So I suggest to set a goal tonight and how many people you want to have with you. Więc podejmij dzisiaj decyzję, ile osób chcesz ze sobą wziąć na kolejne spotkanie. And you can only do your best. I możesz zdać się wszystko. We're happy if you have 3, 4, 5 with you, and we are very happy if you have 50 with you. I jeżeli dasz się wszystko, to będziemy się cieszyli, jak będziesz miał ze sobą 4-5 osób i jak będziesz miał 40-50 osób. Imagine if those 60 who were there in 5 weeks managed to find one per week that want to come with us next time, we would be 300. Więc wyobraź sobie, że te 60 osób, gdyby tylko postanowiło znaleźć jedną osobę tygodniowo, za 4-5 tygodni mamy prawie 300 osób na spotkaniu. Speed is everything, and you have Szybkość jest wszystkim. the best opportunity in the world, and you have the best opportunity within this ASEA world. Masz tutaj najlepszą okazję w świecie biznesu oraz najlepszą szansę, żeby wykorzystać to, co tworzy dla ciebie ASEA. It's a pleasure and an honor to be working with all of you, and I look forward to seeing you soon again. So thank you for now, and over to Gregory. To jest ogromna przyjemność móc z wami pracować. Już się cieszę na kolejne spotkania i na kolejne szkolenia. A teraz dziękuję wam już za dzisiejsze spotkanie. Ostatnia informacja, którą przekaże Grzegorz, więc ja przekazuję. Moi drodzy, że nie od 8, tylko od tego poniedziałku przez 8 dni będziemy w 8 różnych miastach, więc zapraszam cię, żebyś nie tylko sam zarezerwował sobie swoje miejsce na każdym spotkaniu, czy tych spotkaniach, w których chcesz wziąć udział. Zachęcam cię do tego, żebyś wykorzystał też te spotkania na żywo, żebyś zabrał ze sobą jak najwięcej osób, ponieważ im więcej osób twoich znajomych w tych 8 miastach będzie miał okazję usłyszeć to bezpośrednio, tym więcej będzie też na szkoleniu 25-26 marca, więc pytanie, po to robimy właśnie tą trasę. Więc moi drodzy, do zobaczenia w tych miastach, do zobaczenia z grupą i oczywiście dla tych z was, którzy byli na spotkaniu weekendowym, wiedzą, jaka to jest wartość, więc jedyne, o co bym prosił was w imieniu liderów, to jest, żeby zwyczajnie zarejestrować się na to szkolenie już teraz, ponieważ dzisiaj dosłownie ruszyła rejestracja i chcemy zwyczajnie jak najszybciej stworzyć potężne szkolenie, które razem przeżyjemy, więc już teraz zacznij działać, żeby na tym szkoleniu mieć jak najwięcej osób, które skorzystają z tego, że przyjeżdża znowu oddmund do Polski. A tymczasem, moi drodzy, to była dla mnie ogromna przyjemność móc tłumaczyć dzisiejsze spotkanie, zobaczyć się z wami, więc takie spotkania będziemy organizowali kolejne już wkrótce, a tymczasem do zobaczenia, miłego wieczoru, no i oczywiście pamiętajcie, że jutro zaczyna się piątek, więc nowy cykl rozliczeniowy mamy okazję otworzyć, no i wykorzystać jak najlepiej nadchodzące tygodnie przed 25-26 marca. Moi drodzy, kłaniam się, dziękuję wam za udział w dzisiejszym spotkaniu i do zobaczenia, miłego wieczoru raz jeszcze.